Cześć, tu geologiczka. Opowiem Wam dzisiaj o tym, w jaki sposób wykonywać badanie zagęszczalności gruntu metodą Proctora. Na czym polega to badanie? Idea jest prosta. Otóż przygotowujemy sobie kilka, przynajmniej 5 próbek gruntu o różnej wilgotności, a następnie próbki te zagęszczamy, używając takiej samej energii. Po zagęszczeniu sprawdzamy, jaką gęstość objętościową szkieletu gruntowego, to nie jest to samo co gęstość objętościowa. Po zagęszczeniu sprawdzamy, jaką gęstość objętościową szkieletu gruntowego otrzymaliśmy dla każdej wilgotności. I sporządzamy wykres, tak, zależności. Większość gruntów zachowuje się w ten sposób, że przy mniejszych wilgotnościach ta gęstość objętościowa szkieletu jest mała, a w miarę wzrostu wilgotności ona rośnie. W pewnym momencie osiągamy maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego i przy kolejnym dodawaniu wody, czyli jeżeli grunt staje się jeszcze bardziej wilgotny, to ta gęstość objętościowa szkieletu nam spada. Gdybyśmy teraz sobie dorysowali do tych punktów taką krzywą aproksymującą, no to mielibyśmy wykres, który będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. To maksimum, które tutaj uzyskujemy, nazywamy maksymalną gęstością objętościową szkieletu, czyli ρ d max. Zwykle podajemy ją w gramach na centymetr sześcienny. Natomiast wilgotność, przy której osiągamy maksymalną gęstość objętościową szkieletu, czyli tą wartość tutaj, to jest wilgotność optymalna. Ale słuchajcie, nie każdy grunt się tak zachowuje. Otóż jest pewna grupa gruntów, nazywamy je gruntami samodrenującymi. Gdybyśmy chcieli zrobić dla takiego gruntu badanie, to nie otrzymamy takiego jednoznacznego piku. Takie krzywe zagęszczalności w przypadku takich gruntów mogą wyglądać różnie. Na przykład tak. W związku z tym nie da się z takiej krzywej wyznaczyć ani ρ d max, ani wilgotności optymalnej. Co wtedy? Dla takich gruntów norma europejska przewiduje policzenie innego parametru, mianowicie wilgotności odsączania, czyli takiej wilgotności, przy której pod wpływem zagęszczania grunt samoistnie będzie oddawał wodę. W jaki sposób możemy sprawdzić tą wilgotność odsączania? Żeby to zrobić, to w trakcie badania Proctora musimy dwukrotnie sprawdzić wilgotność badanego gruntu. Najpierw przed włożeniem gruntu do cylindra, przed jego zagęszczaniem, a później po zagęszczeniu. I teraz, jeżeli ta wilgotność po, czyli końcowa, jest mniejsza niż wilgotność początkowa o przynajmniej 0,3%, to znaczy, że osiągnęliśmy czy przekroczyliśmy już wilgotność odsączania tego naszego gruntu. No i wiecie o tym, że w chwili obecnej w Polsce obowiązują dwa rodzaje norm, jeśli chodzi o sposób wykonywania badań gruntu. Po pierwsze są to tak zwane stare normy polskie, no i po drugie to są najnowsze normy europejskie. Jeśli chodzi o badanie zagęszczalności gruntu metodą Proctora, to właściwie nie ma większych różnic, jeśli chodzi o tą normę starą polską i normę europejską. Może poza jednym elementem, mianowicie w normie europejskiej znajduje się dodatkowa metoda pozwalająca na badanie gruntów o bardzo dużym uziarnieniu albo na badanie kruszyw o większym uziarnieniu, o uziarnieniu do 63 mm. I teraz uwaga, 63 mm to jest takie sito, zobaczcie, takie duże sito. Czyli jeżeli ziarna gruntu przechodzą przez takie sito, to można je badać według normy europejskiej. Natomiast norma polska pozwala na badania tylko i wyłącznie gruntów o znacznie mniejszych wymiarach ziaren.
I właściwie taka jest różnica, jeśli chodzi o samo wykonanie badania. Natomiast są różnice pomiędzy tymi normami, jeśli chodzi o przygotowanie gruntu i o to, jaki grunt się nadaje do jakiej metody. W starej normie polskiej mogliśmy badać grunt w 2 rodzajach cylindrów i dokładnie tak samo jest według normy europejskiej. Mamy 2 rodzaje cylindrów. Po pierwsze mamy cylinder taki. To jest cylinder o objętości 1 decymetra sześciennego. No i mamy cylinder taki, znacznie większy, o objętości 2,1-2,2 decymetra sześciennego. Cylindry do badań składają się, zobaczcie, z podstawy, to jest podstawa, na tą podstawę montujemy sam cylinder do badania. Ten cylinder ma tutaj takie uszy. Okay. I na czas badania, po to, żeby grunt się nie wysypywał, zakładamy jeszcze taki kołnierz. Ten kołnierz trzeba nasadzić i przekręcić, żeby tu się zahaczyło o te dingsy. Ok. Duży cylinder zbudowany jest dokładnie tak samo. Ten jest lżejszy, więc na nim będę Wam pokazywać. Norma polska pozwala na badanie w takim małym cylindrze gruntów, które zawierają nie więcej niż 25% ziaren większych niż 6 mm, czyli takich, które w większości, w 75% przechodzą przez takie sito. Natomiast norma europejska mówi, że w małym cylindrze możemy badać grunty, które w całości przechodzą przez takie sito. I teraz porównajcie sobie, tutaj jest sito takie, 16 mm, a tutaj jest sito takie. Natomiast w dużym cylindrze, czyli w tym, możemy badać grunty, w których jest nie więcej niż 25% ziaren o wielkości 10 mm, czyli które w 75% przechodzą przez to sito. Natomiast norma europejska w dużym cylindrze możemy badać grunty, które przechodzą przez takie sito w całości lub przechodzą w 75% przez takie sito, a w całości przez takie sito. Więc tutaj różnica jest znacząca. I druga różnica dotycząca przygotowania próbek jest taka, że norma polska dopuszcza 5-krotne zagęszczanie tego samego gruntu, czyli przygotowujemy do badania grunt o pewnej wilgotności, zagęszczamy go, a potem dodajemy do niego trochę wody, czyli zmieniamy jego wilgotność i zagęszczamy go drugi raz i możemy tą czynność powtórzyć 5-krotnie. W normie europejskiej przygotowujemy od razu taką liczbę, jaką potrzebujemy, próbek o różnych wilgotnościach, po to, żeby nie zagęszczać ponownie tej samej próbki. Dlaczego? Ano dlatego, że w przypadku niektórych gruntów i niektórych kruszyw w wyniku takiego zagęszczania, czyli uderzania młotkiem o pewnej masie, po prostu ziarna się kruszą, czyli zmienia się uziarnienie gruntu czy kruszywa, a zatem zmienia się po prostu ten grunt. Więc ponowne zagęszczanie tego samego gruntu nie jest ponownym zagęszczaniem tego samego gruntu. Na czym polega w praktyce badania? Zaczynamy badanie od tego, że musimy sobie naszykować próbki o takiej wilgotności, żeby mieć przynajmniej 3 zagęszczenia, 3 punkty poniżej wilgotności optymalnej i 2 w okolicy wilgotności optymalnej lub ponad tą wilgotność optymalną. To jest minimum. I musimy pamiętać o tym, że odległości pomiędzy punktami tymi badawczymi, odległości pomiędzy wilgotnościami poszczególnymi nie mogą przekraczać 2%. Najlepiej, jeżeli to będzie 1,5%. Więc na przykład, jeżeli spodziewam się, że mój piasek będzie miał wilgotność optymalną około 9%, no to sobie mogę na przykład zaplanować badanie następująco. Pierwsza moja wilgotność to jest 6%, to nie wyjdzie. 5%, 6,5%, 8%, 9,5%,
11, o ile dobrze policzyłam. I to jest tylko i wyłącznie szacunek. Mniej więcej takie próbki muszę sobie naszykować. I teraz tak, ten piasek, który ja mam, leżał sobie tutaj w laboratorium w warunkach powietrzno-suchych, więc mogę sobie założyć, że on miał wilgotność zbliżoną do zera. Odmierzyłam sobie odpowiednią ilość wody, oczywiście zważyłam próbkę najpierw, policzyłam sobie mniej więcej, oszacowałam, ile potrzebuję wody, żeby mieć tą pierwszą wilgotność rzędu 5%. Nalewam sobie i mieszam, a następnie zostawiam ten grunt na 24 godziny. Jeżeli realizuję to badanie zgodnie z normą europejską, to od razu muszę sobie naszykować przynajmniej 5 próbek o różnych wilgotnościach i zostawiam je na 24 godziny. No w kuchni powiedzielibyśmy, żeby się przegryzły. Ok, słuchajcie, poczekałam 24 godziny, zobaczcie, próbka była zabezpieczona, jeszcze było wsadzone jedno wiadro w drugie, żeby to nie wysychało, tylko żeby się przegryzło, czyli mogę sobie zacząć badanie. Oczywiście, zanim zacznę to badanie, no to muszę sobie ten grunt przemieszać jeszcze. Tak. No i powiedzmy, że mam go mniej więcej o takiej wilgotności, jak sobie zaplanowałam. Podkreślam, to jest szacunkowa tylko wilgotność. Żeby stwierdzić, jaka na pewno jest ta wilgotność, no to co? No potrzebuję pobrać próbkę. Czyli mam tutaj naszykowane i zważone już 2 parowniczki i mieszając sobie, mieszając, pobieram sobie z kilku punktów 2 próbki do badania wilgotności. Oczywiście te parowniczki już były wcześniej wysuszone, zważone, puste. Zważę je sobie razem z gruntem wilgotnym. Wstawię do suszarki i po wysuszeniu będę mogła policzyć sobie wilgotność gruntu przed badaniem. To jest parametr, którego się nie liczyło i który nie był potrzebny w badaniach wykonywanych według normy polskiej, natomiast jest on niezbędny w badaniach według normy europejskiej. A dlaczego? Dlatego, że jest niezbędny do tego, żeby określić tak zwaną wilgotność odsączania. No to teraz tak, jak mam to zrobione, to co dalej? No idziemy do aparatu proktora. No i słuchajcie, tutaj mamy aparat proktora, a właściwie nawet 2. I to jest tak zwany aparat automatyczny. Czyli tak, tutaj jest taka żerdź, ona jest tylko zabezpieczona tą rurką. Tutaj mamy młotek. Ten młotek można wymieniać, on się przykręca. W tej chwili już nie będę odkręcać, ale on jest generalnie odkręcany, można go zmienić na większy i cięższy. No i tutaj w zestawie mam skrzyneczki sterujące, gdzie sobie planuję, nie tu, tylko tu, o. Tu mam takie skrzyneczki sterujące, gdzie sobie planuję liczbę uderzeń. No i ona jest na tyle mądra, że ona sobie umie to policzyć i umie się zatrzymać wtedy, kiedy trzeba. Tutaj na tą podstawę mamy takie 3 zawleczki, które nam trzymają. Jedna z nich jest wyciągana. No i w to miejsce wkłada się cylinder z gruntem. Ja jeszcze tutaj gruntu nie mam, ale cylinder sobie już tutaj włożę. Zakładam zawleczkę. Ponieważ wygodniej się to robi siedząco, to sobie jeszcze przyniosłam krzesełko. No i co? I wrzucam grunt. I teraz uwaga, ponieważ robię badanie w małym cylindrze, będę używać metody A, w której wykonuje się 3 warstwy i na każdej z nich wykonuje się 25 uderzeń. 3 warstwy, ale uwaga, te warstwy mają zajmować tylko tą dolną część, cylinder właściwy. To jest tylko kołnierz. Więc na początek mogę sobie to zdjąć i wrzucam mniej więcej połowę tego cylindra gruntu, albo inaczej tyle gruntu, ile szacuję, że po zagęszczeniu będzie stanowić 1/3 tej wysokości. Mniej więcej wyrównuję tą powierzchnię, nakładam kołnierz,
Już go nie będę zdejmować. Zeruję sobie licznik tutaj. O, pewnie nie widać. Mam go ustawionego na 25 uderzeń i mogę sobie włączyć badanie. O czym należy pamiętać? No należy pamiętać o tym, że po pierwsze to, co jest tutaj, to będzie skakać w czasie badania, więc nie nachylamy się w ten sposób tu, bo może nam się to wbić w oczodół. Po drugie, jeśli chodzi o BHP, nie wkładamy tutaj paluchów. Tu nie wkładamy paluchów. Pamiętamy o tym, że zanim włączymy tutaj zielony przycisk start, to musimy się rozejrzeć, czy ktoś inny tam nie robi czegokolwiek przy tym proktorze, a jeżeli mamy kilka w sąsiedztwie, tam za mną, to przy tamtym również na wszelki wypadek, bo może się okazać, że złapaliśmy nie ten start, co trzeba. Więc tak, nikogo tu nie ma, ja rączki mam tutaj, włączam, uwaga, będzie głośno. Słuchajcie, ja tego badania do końca nie będę teraz wykonywać. Znaczy wykonam, tylko nie będę filmować. Oczywiście wykonuję 25 uderzeń. Jak już wykonałam te 25 uderzeń, czy aparat wykonał, dosypujemy kolejną warstwę i kolejną warstwę. Badanie się zakończyło. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta próbka tam w cylindrze. I wyjmuję sobie zawleczkę. No i co? No i wyjmujemy cylinder z aparatu. No i teraz tak, podstawowa rzecz. Bardzo często się zdarza, szczególnie w przypadku takich gruntów, nazwijmy to piaszczystych, że ten młotek wydusza grunt przy zewnętrznej ściance, dlatego że on nie dochodzi tutaj idealnie. Mimo że, jak widzieliście, on idzie nie centralnie, nie uderza centralnie, tylko idzie dookoła, pomimo środzie, to mimo to nie zagęszcza gruntu tuż przy samej ściance, no i w związku z tym powstaje takie wybrzuszenie na zewnątrz. Co teraz musimy zrobić? No teraz musimy tak, ściągnąć ten kołnierz i musimy zdjąć nadmiar gruntu. Norma mówi, że gruntu powinniśmy mieć mniej więcej około centymetra, czyli powiedzmy tyle, powyżej łączenia. No i tu mam niby dużo więcej, ale to nieprawda, bo w środku, zobaczcie, on wcale nie jest tam idealny. Do tego, żeby wyrównać, żeby nadmiar gruntu zdjąć, możemy użyć na przykład takiej szpachli tynkarskiej, ona jest bardzo fajna, albo noża, ale warunek jest taki, że ten nóż musi mieć idealnie płaską powierzchnię. I wyrównujemy, uwaga, nie robimy czegoś takiego, bo wtedy wyrzeźbimy tutaj w środku dziurę. Tak nie robimy. Najlepiej jest najpierw zgarnąć ten grunt, opierając pacę o brzeg, a drugą część pacy trzymając wyżej i robimy z tego gruntu coś w rodzaju stożka. Taki piasek akurat fajnie się wyrównuje. O wiele gorzej wyrównuje się żwir albo grunt, który zawiera w sobie większe ziarna. A następnie, przyciskając lekko, zgarniam nadwyżkę. Uwaga! Nie przeciągam z końca do końca, bo wtedy będą tutaj dziury, powierzchnia będzie bardzo porowata. Tak nie robimy. Przyciskając od środka do zewnątrz i tak wyjdzie nam to najdokładniej. Możemy również, szczególnie jest to przydatne przy gruntach zawierających duże ziarna i teraz zobaczcie, zrobimy taką symulację. Gdyby mój grunt był gruntem zawierającym, muszę je tak wpasować, gdyby mój grunt zawierał tego typu duże ziarna i ja spróbowałabym to w ten sposób wyrównać, to ja tutaj miałabym po prostu wielkie kaniony Colorado. Takie wyrównywanie też
byłoby na nic. Wtedy bardzo fajna jest, taka coś w rodzaju pokrywki. Ważne, ona musi być na pewno tutaj płaska, nie powyginana. Wtedy w ten sposób mogę zrobić, tak? I tu sobie sprawdzam. Nie widzę sobie jeszcze brzegu, no to troszkę zgarniam. I co? I wyrównam, żeby te ziarenka, wiecie, się tak poukładały tam ładnie. Dalej jeszcze, tu brzegu nie widzę, więc muszę trochę zgarnąć. Ok, tu z tej strony już widzę brzeg, tutaj już mam trochę za dużo. To nawet po dźwięku słychać. Ok. Co teraz? Teraz muszę pozbyć się tego wszystkiego, co mam tu dookoła. Tego. Najlepiej zrobić to pędzelkiem. Pędzelkiem bardzo dokładnie usuwam to wszystko, czego tu nie powinno być. Tu blisko krawędzi gruntu ostrożnie, szczególnie jeżeli grunt nie jest wilgotny, właśnie. Ok, i jak już mam to wszystko wyczyszczone, nie mam już tutaj jakiegoś nadmiaru piasku, to teraz mogę zważyć ten cylinder razem z gruntem, ponieważ zważyłam go wcześniej, przed badaniem i wiem, ile ważył wtedy, kiedy był pusty, no to z różnicy mas będę miała oczywiście masę gruntu wilgotnego po zagęszczeniu. Co po zważeniu? Ano, po zważeniu potrzebuję pobrać próbkę do badania wilgotności. Znów, tym razem będzie to wilgotność po badaniu. I teraz norma polska mówi nam o tym, że powinniśmy z całej objętości takiej próbki pobrać z 10 miejsc próbkę do badania wilgotności. To się da zrobić, tyle tylko, że to nie zawsze jest metoda wiarygodna, dlatego że jeżeli mam grunt, na przykład taki jak ten, który będzie bardziej wilgotny, przy większych wilgotnościach, w trakcie zagęszczania ta woda jest wciskana i gromadzi się w dolnej, a czasami w środkowej części próbki. Więc jeżeli pobierzemy z całego cylindra nierównomiernie, to ta wilgotność będzie, delikatnie rzecz ujmując, niewiarygodna. Norma europejska mówi, że cały ten grunt, który jest w cylindrze, powinniśmy wziąć do badania wilgotności. Czyli cały ten grunt wsypujemy do wcześniej zważonego naczynia, oczywiście suchego, na przykład takiej metalowej miski. No i teraz tą miskę do suszarki i różnica masy, to wiadomo, wilgotność. Tylko teraz wyobraźcie sobie, jeżeli zrobimy kilka badań Proctora dla kilku różnych gruntów w ciągu dnia, to potrzebne nam są 3 suszarki, tak? Bo tego jest naprawdę dużo. Inny sposób, który daje bardzo wiarygodne wyniki, przeze mnie osobiście sprawdzony i stosowany, to jest taki, że ja po prostu grunt z cylindra wysypuję do pojemnika, na przykład do miski, następnie go mieszam, a następnie pobieram przynajmniej 2, najlepiej 3 próbki do badania wilgotności. Metoda jest przetestowana i sprawdzona. Rzeczywiście daje takie wyniki, jak pobranie całości tego gruntu. Co z tym? Zgodnie z normą europejską nie nadaje się do ponownego zagęszczania. Zgodnie z normą polską możemy do niego dodać wody, tyle żeby zwiększyć tą wilgotność o mniej więcej 1,5 do 2% i zagęszczać jeszcze raz. Kiedy wiemy, że przekroczyliśmy już wilgotność optymalną? No są 2 symptomy. Jeden symptom jest taki, że masa cylindra z gruntem, która na początku nam się zwiększała, w pewnym momencie zaczyna
spadać lub też zostaje na tym samym poziomie. Drugi symptom jest inny i widać go w czasie badania. Zatrzymałam na chwilę po to, żeby mnie było słychać. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje tu. Pod wpływem uderzeń woda jest wyciskana z gruntu, a to oznacza, że jest jej po prostu za dużo. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą mam Wam do powiedzenia. Kochani, niekoniecznie musimy używać automatycznego aparatu. Są również ubijaki ręczne. Możemy ich używać i przy pewnym doświadczeniu nie wymaga to od nas jakichś wielkich ani umiejętności, ani wielkiej siły. No więc słuchajcie, tutaj mam ubijak ręczny. To jest rura, w której znajduje się, zobaczcie, na taki sam młotek o takiej samej masie jak w aparacie automatycznym. Wysokość rury to jest wysokość z opadania, dokładnie taka sama jak tam. Są również takie, w których ta wysokość jest większa. Słuchajcie, podstawowa rzecz podczas wykonywania tego badania metodą ręczną jest taka, że pamiętamy o tym, że nie zadajemy absolutnie żadnej siły, nie uderzamy siłą, tylko pozwalamy mu swobodnie opaść. Czyli stawiamy sobie rurę na gruncie, normalnie na gruncie sobie stawiamy, całość stoi blisko krawędzi, a następnie tu tylko sobie pionizujemy, trzymamy tą rurę, żeby jej nie podnieść, podnosimy ubijak tak daleko jak się da i wpuszczamy. Następnie przenosimy tą rurę kawałek dalej i wpuszczamy. Przenosimy, wpuszczamy. Liczymy, ile takich uderzeń wykonujemy. Ok, załóżmy, że wykonałam już całość tego badania. Zobaczcie, jaka jest różnica między tą próbką, a tą, która była poprzednio. Mam tutaj próbkę, zobaczcie, po tym zagęszczaniu ręcznym. No i zobaczmy, jak ona będzie wyglądać po zdjęciu kołnierza. Ups. Zobaczcie, nie mam tych tatr dookoła, tak? Mam tutaj troszkę więcej, tu mam troszkę więcej, ale generalnie grunt jest zagęszczony nawet bardzo blisko tego kołnierza. Powinnam sobie wyrównać, czyli przypominam. Najpierw ścinam stożek, a następnie przyciskając po troszku, najlepiej od środka do zewnątrz, nigdy nie przez całą próbkę. No i mam pięknie wyrównaną próbkę.